Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Przez stronę ukraińską osiągnięto dwa efekty. Efekt psychologiczny. Do Rosjan w końcu dociera, że prowadzą wojnę, że również oni nie mogą czuć się bezpieczni. I drugi efekt, który osiągnięto, to pewnie odciążenie też innych kierunków, ponieważ taka obecność grup dywersyjnych na własnym terenie powoduje, że jakieś siły muszą być tam przerzucone po to, aby rzeczywiście Putin mógł przed własnym społeczeństwem wykazać się, że całkowicie w 100% kontroluje własne terytorium. Natomiast skąd się te siły wzięły, trudno w tej chwili wskazać. Myślę, że jest jednak grupa Rosjan tak naprawdę, która chce żyć i funkcjonować normalnie, a nie w ruskim mirze. Miejmy nadzieję, że budzi się również wola takiego oporu, aby tą władzę służb specjalnych, która doprowadziła do tej wojny, do tej agresji na Ukrainę, po prostu obalić. Po prostu jest to opozycja, która nie chce mordować swoich sąsiadów, bo przecież mamy do czynienia ze zbrodniami rosyjskimi, które których po prostu duża część społeczeństwa rosyjskiego nie chce wręcz dostrzegać. Oczywiście trudno jest Putinowi bagatelizować tego typu ruchy, działania, ponieważ jest to dla niego niebezpieczny precedens, ale próbuje to rozgrywać w taki sposób, aby zniechęcić Zachód do wspierania Ukrainy. Otóż ta wojna wygląda trochę dziwnie, bo terrorysta, bandyta, który morduje, który uderza w infrastrukturę krytyczną, w szpitale, w szkoły, jednocześnie wymaga od strony ukraińskiej, żeby zachowywała się jak średniowieczni rycerze, wręcz walczyli szlachetnie, ograniczali się do własnego terytorium i oczywiście może jeszcze przerwy w boju realizowali wtedy, kiedy Putin uzna, że należy ogłosić jakieś przerwanie ognia. Otóż tak to nie działa. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Putin rozpętał wojnę nie tylko z Ukrainą, ale również wewnętrzną, bo oligarchowie też biją się w tej chwili o władzę w Rosji, o schedę po Putinie. Powstają prywatne armie, no i pewnie ta grupa żołnierzy, która w tej chwili walczy po stronie Ukrainy, tak jak niektórzy mówią, w istocie też walczy o to, żeby nastąpiła jakaś zmiana systemu. Mam nadzieję, że to jest początek takiego ruchu odśrodkowego w samej Rosji, który spowoduje, że to państwo jednak odrzuci ten ruski mir narzucany przez służby specjalne KGB czy FSB, następcę tych służb, i będzie starało się po prostu rozwijać w sposób cywilizowany. To ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ wszelkie tego typu zdarzenia, a w tamtym regionie chociażby były składy amunicji jądrowej, one powodują, że część sił rosyjskich musi być przerzucona na tamten kierunek, aby go właśnie zabezpieczać, co oczywiście odciąża potencjalne kierunki, w których ta ukraińska ofensywa mogłaby być rozwijana. Krótko mówiąc, im więcej sił rosyjskich będzie angażowanych właśnie przez tego typu działania, grup dywersyjnych, czy innych jakichś formacji, wówczas skuteczniej wojska regularne będą mogły uderzyć na tym kierunku, który będzie dla nich początkiem inicjatywy polegającej na wyparciu Rosjan z własnego terytorium. Prigorzyn tak naprawdę w mojej ocenie jest bardziej niebezpieczny niż sam Putin, ponieważ zachowuje zdrowy rozsądek i jednak te jego kalkulacje nie są oderwane od rzeczywistości, tak jak czyni to Putin, bo Putin uderzając na Ukrainę, rozwijając tą ofensywę, czy skłaniając wojska rosyjskie do działań wręcz samobójczych, bo około 100 000 żołnierzy poległo w Bachmucie, w istocie zaprzecza wszelkim zasadom prowadzenia operacji wojennych i skazuje tych swoich własnych żołnierzy na to, żeby w bezsensowny sposób ginęli, nie osiągając żadnych celów, straty powyżej 200 000 żołnierzy. Prigorzyn niestety chciał, i to byłoby bardziej dla Ukrainy niebezpieczne, chciałby kontynuować tą strategię salami, czyli krojenia Ukrainy po kawałku. We wcześniejszym wystąpieniu mówił, że właściwie Rosja powinna zatrzymać się na tych terytoriach, które ma, czyli na tych zdobyczach w Donbasie, a przede wszystkim utrzymać ten korytarz lądowy izolujący od Morza Azowskiego całkowicie Ukrainę, ograniczający dostęp Ukrainy do Morza Czarnego i dający jej dostęp do Krymu i udawać gołąbka pokoju, co pewnie niektóre zachodnie kraje przyjęłyby z ulgą,
ale w istocie oznaczałoby to przygotowanie kolejnej rosyjskiej ofensywy. Stąd też to jest bardziej niebezpieczne, ponieważ bardziej realne. To Putin w takim oderwaniu od rzeczywistości jednoznacznie pokazał światu, że jest ludobójcą, agresorem. Trwa walka o władzę, trwa walka o schedę po Putinie. Społeczeństwo rosyjskie ceni tylko silnych przywódców. No dobrze, ale panie a Putin generale, w ostatnim czasie pokazał swoją słabość. Prawda jest taka, że im bardziej Rosja przegrywa w Ukrainie, tym bardziej rośnie rola i znaczenie oligarchów, którzy dysponują prywatnymi armiami. Prigorzyn ma siłę, on ma prywatną armię potężną, która się wzbogaciła właśnie na rabunkach tych kopalni diamentów, chociażby w Afryce, w innych obszarach. Nauczyła się rabować, dzięki temu funkcjonuje. Prigorzyn ma duży autorytet wśród tych własnych żołnierzy, tych bandytów, których werbuje, no ponieważ on po prostu daje im zarobić. To jest taka armia najemna. Putin no nie jest w stanie i nie może odsunąć Prigorzyna, czy go zlikwidować, ponieważ wówczas pozbawiłby się znaczącej siły, która pozwala mu kontrolować terytorium Ukrainy. Myślę, że to będzie jeszcze narastało, tak jak będzie narastał sam terror w Rosji, im gorzej Rosji będzie się działo w Ukrainie, ponieważ Rosja, czy państwo rosyjskie tak naprawdę w tej chwili jest skazane na te prywatne armie, które okazuje się, że są lepiej zorganizowane niż ta zawodowa, ale rodem z minionej epoki, ta druga armia świata, która pokazała swoją ogromną słabość. Ukraina rozpoczynała tą wojnę z gigantyczną przewagą Rosjan, jeżeli chodzi o działania w powietrzu. Blisko 6 000 samolotów śmigłowców przy niecałych 400 ukraińskich. Wydawało się, że od samego początku Rosja będzie całkowicie panowała w powietrzu. To się nie stało przede wszystkim dzięki wsparciu informacyjnemu, dzięki temu, że strona ukraińska dostawała informacje, kiedy tam podrywane są samoloty strony przeciwnej, kiedy należy wyłączyć systemy obrony powietrznej po to, aby nie były one przez stronę rosyjską niszczone. Ten przełom dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Sprzęt zużywa się w boju. Ukraina otrzymała również od strony polskiej, ale miała swoje samoloty postsowieckiej produkcji. Wiadomo, że w przyszłym roku to wszystko się już zużyje, nie będzie zdolne do działania i Zachód miał wybór: albo pozwolić Ukrainie się bronić i zachować zdolności prowadzenia operacji powietrznych, albo po prostu tak naprawdę poddać Ukrainę, ponieważ mając zerowe zdolności, możliwości działania w powietrzu, Ukraina skazana byłaby na klęskę. Ja rozumiem, że te samoloty F-16 będą wykorzystywane oczywiście w obronie Ukrainy, przede wszystkim na terytorium Ukrainy, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby te samoloty uderzały na przykład w zgrupowania logistyczne, zgrupowania wojsk, składy materiałowe, czyli obiekty wojskowe, które są przy granicy z Ukrainą, szykowane po to, żeby dokonywać ataków na stronę ukraińską. F-16 pewnie będą wykorzystywane tak, jak prezydent Biden sobie tego zażyczył, chociażby do zniszczenia, mam nadzieję, mostu kerczeńskiego, do wyprowadzania uderzeń na tyły wroga, do izolacji pola walki, gdzie wojska ukraińskie będą chciały po prostu wyprzeć tych agresorów z własnego terytorium. Ultimatum, które dostała Rosja zarówno od Chin, jak i od Indii, wskazuje, że eskalacja prowadzenia działań do poziomu broni atomowej nie będzie się Rosji w żaden sposób opłacała. No to pytanie, gdzie i jakiej mocy tą bombę rzucą? Czy 50 gigaton, megaton? Czy przepraszam, bombę 50 megaton, która zniszczy i co ona zniszczy? Bo zgrupowań takich dużych, na które można by było tą bombę rzucić wojskowych, w istocie nie ma. Efekt, jeżeli chodzi o uzyskanie jakichś zdobyczy na polu walki, żaden, a tak naprawdę tylko hańba dla własnego kraju, że przekroczyła barierę, która wydawała się wielu ludziom nie do przekroczenia. Trudno za pomocą bomby atomowej, czy nawet tych ładunków, które mogą przenosić Iskandery, opanować teren, pokonać wojska przeciwnika, czy złamać morale strony ukraińskiej, a hańba spadłaby na tego, który tej broni by użył. I nie chodzi nawet o samego Putina. Tak naprawdę Hiroshima, Nagasaki i te uderzenia jądrowe, które były przeprowadzone, to nie one spowodowały koniec II wojny światowej, kapitulację Japonii, tylko otwarcie drugiego frontu i działania regularnych sił. I to jest tak naprawdę kluczowe. Otóż, no cóż, zrzucono by bombę na Alaskę, wówczas pewnie już cały świat, nawet te kraje neutralne, które są wobec Rosji,
przeciwstawiłyby się samej Rosji, ponieważ byłoby to nieakceptowane dla tych krajów, które bronią jądrową nie dysponują. Pokazałoby to również, że rzeczywiście ktoś, kto dysponuje taką bronią, może terroryzować mniejszych, słabszych. Po drugie, Putin czy władza kremlowska wydająca takie polecenie pewnie miałaby ogromne obawy, czy zostanie ono wykonane, ponieważ ludzie mają swoje rodziny, gdzieś tam funkcjonują i nikt nie chce mieć w sobie czy w swoim CV zapisane, że dopuścił się zbrodni i bać się przez resztę życia, że przez cywilizowany świat zostanie za to osądzony. No bo tak naprawdę terroryści czym walczą? Nie walczą liczbami śmierci, znaczy tak naprawdę walczą strachem. Strach jest narzędziem Putina. Putin cały czas, całą swoją politykę oparł na zastraszaniu wolnego świata. Najpierw straszył tą drugą armią świata, ale kiedy okazało się, że ona nie funkcjonuje, że rzeczywiście nie jest tak mocna, jak opowiadał, tylko bardziej pozwala na parady w samej Moskwie, no to szantażuje czy próbuje terroryzować świat bronią nuklearną. No i tak czynią też terroryści, którzy nie dysponują ogromnym potencjałem zbrojnym, tylko właśnie szantażują czy terroryzują swoją nieobliczalnością i tym, że spowodują masowe straty wśród niewinnej ludności. Najpóźniej na jesień ta ofensywa musi się rozpocząć i ona musi się udać. Jeżeli się nie uda, no to kolejne lata, czy nawet naście lat będziemy mieć taką wojnę na wyczerpanie, która niestety, ale będzie przede wszystkim wyczerpywała samą Ukrainę, ponieważ na terytorium Rosji raczej ta wojna toczyć się nie będzie. Będą to tylko incydentalne zdarzenia.